10 najbardziej niesamowitych technologii i pojazdów wojskowych na świecie. Miejsce 10. M1074 Joint Assault Bridge. M1074 Joint Assault Bridge System to amerykański pojazd wojskowy przeznaczony do szybkiego rozkładania mostów na polu walki. M1074 został opracowany we współpracy firm Leonardo DRS i Aniston Army Depot. Jest zbudowany na podwoziu czołgu Abrams M1, co zapewnia mu wysoką mobilność i ochronę. System M1074 może rozłożyć 12-metrowy most typu Heavy Assault Scissor Bridge HASB w mniej niż 3 minuty. Most ten umożliwia przeprawę ciężkich pojazdów, w tym czołgów podstawowych, przez przeszkody terenowe. Pojazd jest obsługiwany przez dwuosobową załogę, która pozostaje wewnątrz opancerzonej kabiny podczas rozkładania mostu. M1074 zastępuje starszy system M104 Wolverine, oferując większą niezawodność i łatwiejszą obsługę. Dzięki zastosowaniu wspólnych komponentów z czołgiem Abrams, logistyka i konserwacja są uproszczone. System jest szczególnie przydatny w operacjach ofensywnych, gdzie tempo natarcia jest kluczowe. Pojazd ten znacząco zwiększa zdolność wojsk lądowych USA do szybkiego pokonywania trudnych przeszkód terenowych. Miejsce 9. Lockheed Martin Hulk. Hulk to egzoszkielet opracowany przez Lockheed Martin, który wspomaga żołnierzy w noszeniu ciężkich ładunków. Skrót Hulk oznacza Human Universal Load Carrier, uniwersalny nośnik obciążenia dla człowieka. Egzoszkielet został zaprojektowany, aby zmniejszyć zmęczenie fizyczne i zwiększyć wydajność żołnierzy na polu walki. Hulk pozwala użytkownikowi przenosić do 90 kg sprzętu bez nadmiernego obciążania mięśni i stawów. System działa w pełni mechanicznie i automatycznie dostosowuje się do ruchów użytkownika. Jest zasilany akumulatorem, który umożliwia kilka godzin działania w terenie. Hulk może być używany w różnych warunkach, od marszu przez bieganie aż po wspinanie się. Egzoszkielet ten może znacząco zwiększyć mobilność i zdolność bojową żołnierzy podczas długich misji. System może być również wyposażony w dodatkowe sensory i moduły komunikacyjne. Choć projekt Hulk jest nadal w fazie rozwoju, stanowi ważny krok w kierunku integracji człowieka z technologią na polu walki. Miejsce 8. Mars. Mars to zdalnie sterowany robot bojowy, opracowany przez firmę Kinetic North America. Skrót Mars oznacza Modular Advanced Armed Robotic System, czyli modułowy, zaawansowany, uzbrojony system robotyczny. Robot został zaprojektowany do zadań rozpoznawczych, patrolowych, ochronnych oraz bojowych. Mars może być uzbrojony m.in. w karabin maszynowy M240 kalibru 7,62 mm oraz granatniki dymne lub hukowe. Operator steruje robotem zdalnie z bezpiecznej odległości, korzystając z kamer i sensorów pokładowych. Dzięki modułowej konstrukcji, Mars może być szybko dostosowany do różnych misji, w tym ewakuacji rannych czy wykrywania improwizowanych urządzeń wybuchowych. Pojazd porusza się na gąsienicach, co zapewnia mu dobrą mobilność w trudnym terenie. Zasięg operacyjny robota wynosi około 800 do 1000 metrów, w zależności od warunków. Mars jest wykorzystywany głównie przez siły specjalne i oddziały inżynieryjne jako wsparcie bezzałogowe. Jego celem jest zmniejszenie ryzyka dla żołnierzy poprzez wykonywanie niebezpiecznych zadań bez narażania ludzi. Miejsce 7. Railgun. Railgun to broń elektromagnetyczna, która wykorzystuje siłę Lorenza do wystrzeliwania pocisków z ogromną prędkością. Została opracowana głównie z myślą o okrętach United States Navy, a potencjalnie United States Army. Zamiast prochu, urządzenie używa silnego impulsu elektrycznego do przyspieszenia pocisków wzdłuż dwóch przewodzących szyn. Pociski wystrzeliwane z railguna mogą osiągać prędkość ponad 7 machów, czyli
osiągali ponad 8500 km na godzinę. Dzięki braku materiałów wybuchowych są bezpieczniejsze w magazynowaniu i transporcie. Głównym wyzwaniem w rozwoju railguna jest ogromne zużycie energii i nagrzewanie się komponentów. Działo może razić cele na bardzo dużych odległościach z dużą precyzją i siłą kinetyczną. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych prowadziła intensywne testy railguna, ale projekt został tymczasowo wstrzymany. Wysoka prędkość pocisku sprawia, że cel praktycznie nie ma czasu na reakcję. Rozwój technologii railgunów może zrewolucjonizować uzbrojenie w przyszłości. Choć technologia ta wciąż jest w fazie eksperymentalnej, to potencjał bojowy tej broni jest ogromny. Miejsce szóste Mann-Fallstrassengerät FSG. Fallstrassengerät FSG to mobilny system do szybkiego rozkładania tymczasowych dróg, używany przez Bundeswehr. System opracowała firma Krauss-Maffei, a jego historia sięga lat 80. XX wieku. Urządzenie zostało zamontowane na ciężarówce MAN z napędem 8x8, co zapewnia mobilność w trudnym terenie. FSG umożliwia rozłożenie 50-metrowego odcinka drogi z aluminiowych płyt w zaledwie 10 minut. Droga składa się z 18 segmentów, połączonych przegubowo, co pozwala na dopasowanie się do nierówności podłoża. Szerokość rozłożonej drogi wynosi 4,2 metra, co wystarcza dla większości pojazdów wojskowych, w tym czołgów. System może wytrzymać obciążenia do 70 ton, umożliwiając przejazd ciężkiego sprzętu bojowego. Zwinięcie drogi zajmuje około 20 minut i może być wykonane przez 2 żołnierzy. FSG może być używany w różnych warunkach terenowych, od błota po śnieg, a nawet wodę do głębokości 1,2 metra. Oprócz zastosowań wojskowych, FSG bywa używany również w działaniach ratunkowych i cywilnych, np. podczas powodzi czy dużych imprez masowych. Miejsce piąte Black Knight. Black Knight to bezzałogowy pojazd bojowy, opracowany przez firmę BAE Systems. Został zaprezentowany w 2007 roku jako autonomiczna platforma wsparcia ogniowego dla wojsk lądowych. Black Knight wygląda podobnie do lekkiego czołgu i oparty jest na konstrukcji wieży z M2 Bradley. Wyposażony jest w armatę kalibru 30 mm oraz sprzężony karabin maszynowy 7,62 mm. Pojazd może działać zdalnie lub półautonomicznie, wykonując misje rozpoznawcze i bojowe bez załogi na pokładzie. Jego celem było zmniejszenie ryzyka dla żołnierzy podczas operacji w strefach wysokiego zagrożenia. Black Knight posiada własne systemy nawigacji, kamery, sensory i radar do obserwacji otoczenia. Mimo zaawansowania technologicznego, pojazd nie został wdrożony do służby operacyjnej. Był demonstratorem technologii. Projekt był częścią szerszego programu badawczego nad przyszłością autonomicznych pojazdów bojowych. Black Knight pozostaje jednym z pierwszych przykładów ciężko uzbrojonego, zdalnie sterowanego pojazdu lądowego. Miejsce czwarte CV-90-120 Ghost. CV-90-120 Ghost to koncepcyjny lekki czołg, opracowany przez szwedzką firmę BAE Systems Hägglunds, bazujący na platformie bojowego wozu piechoty CV-90. Pojazd został zaprojektowany z myślą o połączeniu mobilności lekkiego wozu z siłą ognia czołgu podstawowego, wyposażony w armatę kalibru 120 mm. Jedną z kluczowych cech CV-90-120 Ghost jest zastosowanie technologii kamuflażu termicznego Adaptive, która pozwala na zmniejszenie wykrywalności w podczerwieni, a nawet naśladowanie innych obiektów, takich jak samochody. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu kadłubowi i wieży, pojazd charakteryzuje się obniżoną sygnaturą radarową i termiczną, co utrudnia jego wykrycie przez systemy obserwacji przeciwnika. Pojazd waży około 26 ton i jest napędzany silnikiem wysokoprężnym Scania V8 o mocy 670 koni mechanicznych, co pozwala na osiągnięcie prędkości do 70 km na godzinę. Uzbrojenie główne stanowi armata RUAG,
Compact Tank Gun L-50 kalibru 120 mm, zdolna do strzelania standardową amunicją NATO, w tym pociskami penetrującymi energią kinetyczną i przeciwpancernymi. System kierowania ogniem umożliwia tryb Hunter-Killer, pozwalający dowódcy i strzelcowi na jednoczesne wykrywanie i zwalczanie celów. Pomimo zaawansowanych technologii, pojazd nie został wprowadzony do produkcji seryjnej i pozostaje demonstratorem technologicznym. CV-90-120 Ghost był prezentowany na różnych wystawach wojskowych, wzbudzając zainteresowanie dzięki swoim innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie kamuflażu i mobilności. Miejsce trzecie. PL-01 Concept. PL-01 Concept to prototypowy lekki czołg nowej generacji zaprezentowany przez Polskę w 2013 roku. Projekt został opracowany przez Obrum we współpracy z brytyjską firmą BAE Systems. PL-01 wyróżniał się nowoczesnym, futurystycznym designem i technologią ograniczającą wykrywalność stealth. Czołg miał posiadać bezzałogową wieżę z armatą kalibru 105 lub 120 mm z automatem ładowania. Załoga liczyła 3 osoby i znajdowała się w przedziale w kadłubie, oddzielonym od amunicji. Masa pojazdu miała wynosić około 35 ton, co czyniło go lżejszym od typowych czołgów podstawowych. PL-01 miał być wyposażony w aktywny kamuflaż termiczny oraz systemy aktywnej ochrony. Opancerzenie miało zapewniać ochronę na poziomie Stanak 45-69, poziom 5+, pomimo dużego zainteresowania i innowacyjnych rozwiązań. Projekt nie wszedł do produkcji. PL-01 Koncept stał się ikoną nowoczesnego podejścia do projektowania wozów bojowych, choć pozostał tylko koncepcją. Miejsce drugie. Działo laserowe. Najbardziej znanym amerykańskim działem laserowym jest LAWS Laser Weapon System, opracowany przez marynarkę wojenną USA. LAWS został zainstalowany na okręcie USS Pons i pomyślnie przeszedł testy bojowe. Działo to jest przeznaczone do niszczenia dronów, małych łodzi oraz pocisków z wysoką precyzją. Główną zaletą tej broni jest prędkość działania. Laser porusza się z prędkością światła i razi cel natychmiast. Energia wiązki lasera jest wystarczająca, by spalić elektronikę wrogiego urządzenia w ciągu kilku sekund. System działa praktycznie bezgłośnie i niewidocznie, co utrudnia wykrycie źródła ataku. Każdy strzał z LAWS kosztuje tylko kilka dolarów, znacznie mniej niż konwencjonalna rakieta. Działo laserowe może prowadzić ogień ciągły, dopóki ma zasilanie i odpowiednie chłodzenie. Wersje testowe dział laserowych rozwijane są również dla pojazdów lądowych i samolotów. Pentagon inwestuje w rozwój laserów klasy 100 kW i więcej, by zwalczać bardziej opancerzone cele. Amerykańskie działo laserowe to część szerszej strategii wprowadzania broni energetycznej na pole walki XXI wieku. Inne kraje także rozwijają działa laserowe, takie jak Iron Beam czy Dragonfire. Miejsce pierwsze. Inteligentna amunicja. DARPA Defense Advanced Research Projects Agency rozwija inteligentną amunicję zdolną do korygowania toru lotu w czasie rzeczywistym. Tego typu amunicja wyposażona jest w miniaturowe systemy sterowania, czujniki i układy kierowania. Jednym z projektów DARPA jest Exacto, program stworzenia precyzyjnej, samonaprowadzającej się amunicji karabinowej. Inteligentna amunicja może zmieniać tor lotu, by trafić w cel nawet przy silnym wietrze lub gdy cel się porusza. Takie rozwiązania zwiększają skuteczność strzelców i zmniejszają ryzyko błędów w trudnych warunkach bojowych.
W testach Exacto wykazano, że nawet niedoświadczony strzelec mógł trafić ruchomy cel z dużej odległości. Inteligentna amunicja może być wykorzystywana zarówno przez piechotę, jak i w artylerii czy dronach bojowych. Głównym wyzwaniem pozostaje miniaturyzacja elektroniki i zapewnienie odporności systemów na przeciążenia. Tego typu technologie mogą całkowicie zmienić podejście do precyzyjnych uderzeń na polu walki. DARPA kontynuuje badania nad nowymi generacjami inteligentnej amunicji, współpracując z firmami z sektora zbrojeniowego. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.